Rysunki, którym przyglądaliśmy się wcześniej, pokazywały nam miasto z lotu ptaka, z góry, czyli w taki sposób, w jakim mieszkańcy właściwie nigdy swojego miasta nie są w stanie oglądać. Stąd w tej części rozmowy chcemy popatrzeć na miasto oczami ich mieszkańców, czyli zobaczyć, w jaki sposób z poziomu swojego wzroku mieszkańcy mogli oglądać miasto, jego zabudowę, jak czuli się na ulicach, którymi na co dzień wędrowali. Tak naprawdę miasto ogląda się przez pryzmat tych przestrzeni, które się dzieją pomiędzy zabudową, pomiędzy budynkami. Te przestrzenie publiczne, ulice i place decydują o tym, jak to miasto wygląda. Proporcje przestrzeni publicznych, wnętrz urbanistycznych decydują o tym, jak człowiek czuje się w przestrzeni właśnie pomiędzy budynkami. Czy czuje się tą przestrzenią przytłoczony, czy czuje się jak w wąwozie, czy może jest w przestrzeni, która jest szeroka, otwarta i czasami może nawet w niej wręcz brakować jakiegoś elementu takiego przysłaniającego. I te różnice możemy zauważyć w miastach kształtowanych na przestrzeni dziejów, bo też te proporcje ulic, proporcje wnętrz urbanistycznych się zmieniały. Jeśli popatrzymy na ulicę w mieście greckim, gdzie ta zabudowa była stosunkowo nieduża, maksymalnie dwukondygnacyjna, to wiemy, że te ściany urbanistyczne, one nie były zbyt wysokie, ale też ulice były bardzo wąskie, dlatego że ludzie wówczas poruszali się przede wszystkim na piechotę i ulice były projektowane czy planowane, budowane po to, żeby służyć przede wszystkim pieszym. Ale to, co mówiłaś, że te domy były zwrócone do środka, powodowało, że ulica była dosyć nudna. Tak? Tu się niewiele działo. Oczywiście były wyjątki w starożytności, jak na przykład miasto Rzym, które było niesamowitą metropolią. Tam mieszkało 1 000 000 ludzi i to była tak wielka metropolia, że oni wykształcili w ogóle zupełnie inny obraz tej ulicy. Tam w ulicy było dużo tawern, karczm, sklepów. Także ta ulica była dużo bardziej taką ulicą zbliżoną do tego, co dzisiaj rozumiemy przez taką ulicę miejską. No ale też proszę zobaczyć, jak bardzo ten dom antyczny był takim domem jednorodzinnym, skromnym, niewielkim. W Rzymie powstają już tak zwane insule, takie kamienice czynszowe, które też budują zupełnie inną intensywność miasta. No. Insula oznacza po łacinie wyspę i początkowo insulą określano cały blok urbanistyczny, czyli ten kwartał, o których mówiliśmy wcześniej. I o ile insula grecka była zabudowywana kilkoma domami, to w starożytnym Rzymie na ogół cały ten kwartał, cała ta insula była zajmowana przez jedną dużą, wielorodzinną kamienicę czynszową składającą się z wielu różnorodnych pomieszczeń usługowych, w związku z czym mianem insuli zaczęto określać po prostu budynek wielorodzinny zajmujący cały blok urbanistyczny. Średniowiecze przynosi urbanizację tej części Europy, która była dużo mniej przyjazna do mieszkania. Tam były ciężkie zimy, stąd właśnie te strome dachy, ale też bardzo fajnie pokazuje ta średniowieczna ulica, jak ludzie rzeczywiście traktowali miasto jako wybrany przez nich sposób wspólnego zamieszkiwania. Jak bardzo to miasto pokazuje, że ci ludzie, oni chcieli mieszkać ze sobą razem w tym wybranym mieście. Miasto średniowieczne pokazuje też to, na co zwracaliśmy uwagę, mówiąc o widokach miasta, gdzie w widoku miasta widać było wyraźnie wyodrębniające się wizualnie w sylwecie miasta budynki użyteczności publicznej i te budynki, kościoły, ratusze, niezwykle ważne dla mieszkańców, one były również widoczne w zakończeniach ulic, w widokach, w kadrowaniu i mimo, że to miasto nie było takie do końca doskonałe, regularne, to ta
nieregularność często wynikała też z tego, że na przykład zakręt ulicy prowadził nas ku najważniejszemu obiektowi, na przykład ku kościołowi, ku jego wieży, która stawała się takim elementem dekoracyjnym, ale i orientacyjnym w mieście. Czyli ulice miasta średniowiecznego miały nas intuicyjnie, spontanicznie doprowadzić do najważniejszych miejsc w mieście. Ale też bardzo wyraźnie widać, jak ta ulica jest malownicza też poprzez taką zwartą zabudowę, dosyć ciasne ulice i musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że to takie zagęszczenie miasta średniowiecznego też wynika z tego, że miasto, które się prężnie rozwijało, zwiększała się liczba mieszkańców, ono było zamknięte tym kordonem swoich murów obronnych. To miejsce w środku było bardzo cenne. W związku z tym starali się wykorzystać jak najlepiej. Na ulicy zostawiali tyle, ile trzeba, nie więcej. Także tak czy inaczej, poruszając się po mieście antycznym czy średniowiecznym, mieszkaniec czuł się trochę jak w korytarzu zwartej zabudowy pierzejowej, gdzie jedynymi przerwami w tej zabudowie były przecznice ulic, które przerywały tę zabudowę. Ale też miasto średniowieczne w sposób fantastyczny, bardzo czytelny i bardzo zgodny z ówczesnym postrzeganiem świata, z ówczesnie wyznawanym paradygmatem, pokazuje, jaka była różnica pomiędzy zabudową mieszkaniową, a zabudową ważną, jak ratusze, kościoły. Bardzo wyraźnie widać, co wiedzie prym w mieście średniowiecznym. Jeśli przyjrzymy się z kolei miastu renesansowemu i przypomnimy sobie to dążenie do ideału w każdym wymiarze przestrzennym miasta, to zobaczymy, że w renesansie doprowadzono do perfekcji to, co spontanicznie robiono w średniowieczu. Czyli kadrowanie na najważniejsze obiekty odbywa się już w taki sposób, że najpierw jest to wszystko zaprojektowane, zwizualizowane dzięki umiejętności rysowania perspektywy i ulica służy do tego, żeby kadrować widok na te najważniejsze, najwybitniejsze obiekty i miejsca w mieście i dodatkowo jeszcze artykulacja, właśnie ta horyzontalna artykulacja na fasadach, linie okien, gzymsy, parapety, wszystko to w świadomy sposób kieruje nasz wzrok, więc można powiedzieć, że ta renesansowa ulica jest też takim świadomym elementem idealnego projektowania miasta. Zarówno ta ulica, jak i ta prowadzi na wieżę, ale bardzo wyraźnie widać, że tutaj przebieg tej ulicy, lokalizacja tej wieży to jest bardzo precyzyjnie, bardzo świadomie zakomponowane. Tutaj jest bardzo malownicza, ale tak trochę jakby, no tak przypadkiem wyszło. Tak wyszło, tak? Tu nie ma złudzeń. Wszystko jest bardzo wyraźnie podporządkowane kompozycji urbanistycznej. I miasto renesansowe od średniowiecznego różni się też tym, że w renesansie można było najpierw zaprojektować, zwizualizować to, co później można było osiągnąć w mieście. Miasto średniowieczne było budowane spontanicznie, od razu na miejscu, nikt go wcześniej nie projektował, nie rysował. Natomiast tutaj widzimy, to jest ilustracja pokazująca obraz właściwie, nie realne miasto, tylko przedstawienie wizji idealnego miasta. Ta wizja jest przypisywana autorowi Piero della Francesca, na którym później architekci miast renesansowych mogli się wzorować. Ja myślę, że tutaj powinniśmy powiedzieć dwa słowa o tym, jaką rewolucją była perspektywa. Dzisiaj my tego nie doceniamy, jak gdyby nie rozumiemy. Ale jak sobie przypomnimy malarstwo średniowieczne, gdzie król był ten wielki, potężny, ci poddani, tacy malutcy, takie dzieci, takie karzełki tam były rysowane, żeby oddać różnicę w znaczeniu, to gdy w renesansie wynaleźli perspektywę i zaczęli malować w sposób po prostu iluzoryczny, że się ludziom wydawało, że Jezus Maria, to wygląda jak rzeczywistość. To był większy szok niż teraz wirtualna rzeczywistość robiona przez komputery.